Dzisiaj w używanych samochód, który nie robi wrażenia osiągami, nie robi wrażenia mocą, nie robi wrażenia wyciszeniem, nie robi wrażenia wykonaniem, nie robi wrażenia komfortem, w zasadzie niczym nie robi wrażenia, poza jedną rzeczą, tym jak mało traci na wartości. Toyota RAV4 piątej generacji, która dzisiaj po 6 latach od opuszczenia fabryki kosztuje niemal tyle, ile kosztowała 6 lat temu. Pomimo że ma prawie 180 000 kilometrów przebiegu. Bonjour! 2019 rok produkcji. Nie hybryda, choć Toyota, tylko benzynowy silnik pod maską. Wersja Executive. Dokładnie 177 533 km przebiegu plus jakieś 40 km na dojazd tutaj z salonu grupy Cygan na Żeraniu, bo samochód pochodzi z programu Pewne Auto i z Toyoty Cygan. I kosztuje 109 000 złotych brutto. Tyle kosztowała nówka sztuka w 2019 roku, tylko miała napęd na przód i skrzynię manualną, a nie automatyczną. Więc utrata wartości na poziomie, ja nie wiem, 10, 15, 20%. Oczywiście w tym czasie dużo się zmieniło na rynku. Generalnie samochody podrożały, więc to trzeba uwzględnić. Niemniej przyzna szczerze, że jak na przebieg i 6-letni samochód, to utrata wartości jest żadna. I z czego to się bierze? Wiesz co, myślisz z tego, że ona jest tania w eksploatacji i jest dosyć popularnym samochodem w segmencie SUV-ów na rynku wtórnym i myślę dlatego. Tutaj... Poza tym też jakby mamy Toyotę, ona się nie psuje, nie? No ale to kurna stereotypy, o stereotypach tutaj nie mówimy, nie psuje się, nie psuje. Dobra, może się nie psuć hybryda, proszę mi powiedzieć, co tutaj w tym wolno ssącym silniku się psuje. 173 konie mechaniczne i spektakularny moment obrotowy całych 208 Nm. 2 litry wolno ssące. W dzisiejszych czasach te dane nie robią żadnego wrażenia. Mimo to ludzie się po to pchają. Dzisiaj już nie kupimy takiej benzyny w Toyocie, są już tylko hybrydy w Rawkach. Natomiast co patrzysz, co wymienić tutaj trzeba? Znaczy, to, słuchaj, no to nie masz co wymienić, no. Toyota zaleca wymianę filtrów i oleju co 10 000, 15, więc jak wymieniasz, to chyba. jak wymieniasz, no niektórzy wymieniają co 10, wiesz, są zboczeńcy co 8 wymieniają. Natomiast no jeżeli, wiesz, Ja co każdą podróż. jak masz dalekie podróże, to tak masz. Nie, ja jeżdżę tutaj po bułki do sklepu, wracam, wymieniam olej, kolejna podróż już na Bogaty z nowym domu oleju. jesteś, to dlatego. Posłuchaj, jeżeli stosujesz się jakby do zaleceń Toyoty, no to 175 000 i zobacz, no nie zrobiło wrażenia na tym aucie, nie? Żadnego. Rozumiem, Samochód że... jest mega tani w eksploatacji. Jak się dowiadywałem o ceny części zamiennych, mówimy oczywiście tu o zamiennikach, nie mówię o ASO. Kurczę, no są tak tanie, że ja byłem mega zdziwiony, nie? Słuchaj, filtr oleju 35 zł w górę. Od 35 zł w górę. W górę, a górna granica to 39 zł. Dobra, 40, nie? No dobrze, ale na przykład silnik to nie wszystko, bo mamy jeszcze skrzynię biegów, czy tutaj w tej CVT, bo akurat automat tutaj to jest ten Oni mówią, CVT. żeby dobrze wymienić ten olej. Po jakim przebiegu? Około 60 000. Jaki koszt wymiany? Słuchaj, w serwisie to jest myślę, że około 1000 zł, nie? Plus minus. No wiadomo, że możesz ten olej kupić sobie taniej. Są firmy, które robią oczywiście zamiennikowe te, nie będę mówił tutaj nazw, ale są. I możemy to oczywiście zrobić Z troszeczkę drugiej taniej. strony, po co robić taniej, jeżeli w Toyocie masz program Relax, który sprawia, że jak tylko robisz regularnie serwisy co roku i co to 15 000 km, to wydłuża ci się okres gwarancyjny Wydłuża. o rok. Poza tym, Chyba do wiesz, 10 lat może. Łukasz, poza tym w ciągu roku ty na ten serwis praktycznie w ogóle nie przyjeżdżasz, bo ten samochód od roku przejeżdża od serwisu do serwisu, to się nic nie dzieje. No klocki ci się skończą, no ale to też nie będzie po 15-20 tysiącach, tylko no przypuszczam po 70, jak normalnie No jeździsz, to skoro po 60, jesteśmy przy nie? klockach, klocki ile? Słuchaj, klocki to takiego dobrego producenta zaczynają się już, mówię o przednich klockach, od 300 zł w górę. A tarcza? Tarcze od 400 zł w górę. Ale sztuka. Komplet. Komplet tarcz? Tarczy kupujesz jak skarpetki w parze. Ale Klocki 400 też zł? kupujesz w parze. Ja nie noszę często dwie nie, odróżnej śmieję pary. się. Klocki kupujemy w komplecie. No tak, tarcze pojedynczo. Tarcze pojedynczo, natomiast pakowane są zazwyczaj po dwie, więc jakby 400 dwie tarcze? jedna. Jedna tarcza, czyli jedna. 800, 800, czyli komplet około na przód to 1200 1200 zł, zł. Plus wymiana u Ciebie 30 zł za parę. Robocza bo ty godzina. robisz jak w skarpetkach. Tak. To zajebiście Także tanio. Amortyzatory? mega. No bo tutaj Słuchaj, mamy MacPhersona chyba, z przodu, z tyłu jest wielowahacz, więc amortyzator tutaj jest z mamy przodu zwykły Amor, MacPherson. nie? I teraz
Nie wiem, dobra, oprzyj się, bo możesz zemdleć, albo jak kucasz, to wiesz, No. od 400 zł w górę. Ale to jakiś chiński no-name. Nie chiński, dobra, renomowana firma na S. Z grupy ZF. Sox? SOX. SOX. Sox, Sax and Sex? Dobra, mówimy o amortyzatorze ZAX. 400 zł? 400 w górę, no. Nie żartuj. Tak, no kajaby możemy kupić już za tam 500, chyba tam 20, 530 zł, nie? Układ napędu na 4 koła, bo to jest na Haldexie. On zawsze troszkę podaje na ten tył, tam w okolicach 5%, do 50% może dojść momentu i mocy. Czy on wymaga tutaj jakiejś ingerencji, jakichś serwisów mechanicznych, Wiesz napraw? co, powiem Ci tak, ja nie słyszałem o żadnym problemie z Haldexem w Toyocie. Generalnie to inaczej się Ciebie zapytam. Czy Ty słyszałeś w ogóle o jakichś problemach w Toyotach? W RAV4 nie. A w jakich słyszałeś? No bywają, no. No ale to wiesz, to są takie rzeczy, które my możemy policzyć na palcach. Nasz wspólny znajomy... Na palcach z... jednej ręki pracownika tartaku. Właśnie. Mamy jednego wspólnego znajomego, który pracuje w centrali Toyota i dobrze wiesz, ile jest wniosków gwarancyjnych na naprawę tych samochodów. No nie ma, no. Czyli Nie psują wytłumaczyć się. cenę tego samochodu całkiem wysoką, bo ja z ciekawości sobie porównałem, jak wyglądają ceny używanych aut tego segmentu innych marek. I o ile wyjściowa cena jest bardzo podobna jako nowy samochód, to używane samochody konkurencji potrafią być 20-30 tysięcy złotych tańsze niż RAV4. Jak tu płacisz 109 tysięcy złotych, to tam za samochody konkurencji 75, 80, 90, zależnie od tego, czy to jest Niemiec, czy to jest Francuz, ale zawsze są tańsze. Czy to bierze się właśnie z tego, że ten samochód po prostu wsiadasz, jeździsz Myślę, że tak. i nie zajeżdżasz do serwisu? Myślę, że tak. Bo tak to generalnie nie robi wrażenia absolutnie niczym. No dobra, może się podobać, bo jest produkowana od 2018 roku, czyli od 7 lat, miała drobne liftingi i nadal wygląda nieźle. Jest dużym samochodem jak na swój segment, przede wszystkim w środku, co za chwilę pokażemy. Natomiast poza tym osiągi 11 sekund do setki. 11 sekund, przecież to się kalendarzem mierzy i to geologicznym w dzisiejszych czasach. Cały czas bierzemy pod uwagę jedną rzecz, że nie każdy jest fanem motoryzacji, nie każdy kocha te samochody i nie każdy musi mieć samochód, który będzie przyspieszał od 0 do setki w 5 sekund, nie? O, wiem! Bo pytałeś, czy znam jakieś Toyoty, które mają problemy. Były. W poprzedniej generacji tego samochodu, czyli w 4, były diesle. I te diesle były na tyle awaryjne, że Toyota postanowiła się z nich wycofać. I już w 5 generacji w ogóle nie był oferowany diesel, Takie tylko hybryda. kukułcze jajo. Wiesz co zrobili? Nie? Wypchnęli z oferty. No jak się psuły, no to wypchnęli je, nie? Bardzo ładnie utrzymany egzemplarz. 177 tysięcy kilometrów przebiegu, ponad prawie 180 tysięcy, choć Ci pokażę, jak wygląda bagażnik w tym aucie, bo powiedziałeś, że to jest samochód, który kupuje ktoś, kto nie zwraca uwagi na, co, jak to ująłeś, na estetykę, że to nie musi być ładne. O, tutaj troszkę jest. No bardziej mi rzeczywiście. chodziło o osiągi, wiesz, że nie... Bagażnik w 6-letnim aucie, które ma prawie 180 tysięcy kilometrów przebiegu. Swoją drogą, wiesz, jak dobrze nam idzie ta seria z grupą Cygan? Jak? No tak, że mieli 500 aut używanych u siebie, a już mają tylko 350, bo 150 sprzedaliśmy. Co ty gadasz? No, To po stary. tym odcinku I po- zostanie im tylko 150. Mało tego, no musieliby mieć 150 RAV4, a tych samochodów nie ma na rynku wtórnym. Tych samochodów ma. brakuje, szczególnie hybrydy się cieszą dużym powodzeniem, trochę mniejszym te spalinowe wersje z 2-litrowym benzyniakiem. Koło dojazdowe? Nie, to jest pełnowymiarowe chyba. Akurat. Nie, dojazdowe, dojazdówka. dojazdowe. Dojazdówka. To Z było lekkim takie... slikiem widać. Ty, to chyba od telewizora jest jakiegoś, bo aż mi się wierzyć nie chcesz. Taki tutaj styropian wsadzili, nawet biały, a nie szary. Podłoga podwójna, ale ta podwójna podłoga jest taka podwójna w połowie tylko, bo tutaj i tak zostaje nam podwyższony próg nieco. Natomiast zobacz, plastiki w idealnym stanie, nic nie jest porysowane, chociaż widać, że coś tutaj jeździło, gdzieś tam drobne ślady użytkowania są. Siateczka, gniazdo, zapalniczki. Tutaj lampeczki, które nawet LEDów jeszcze nie mają. Gdzie tam lampeczki? Przepraszam, użyłem liczby mnogiej, a to jest, powinienem pojedynczej, bo jest jedna taka ciemna lampka ze zwykłą żarówką. I to pewnie jeszcze 3-watową, bo tak ćmi. Tak, proste to Ćmi. wszystko. Tak, troszeczkę. Proste to wszystko w formie strasznie. Tutaj mamy już lekko naderwaną tą roletę bagażnika, ale działać działa. Nie I można się temu nie nic. psuje i dlatego jest... No nie ma, Takim jest chociaż dobrym, elektryczna co to jest? klapa bagażnika, jest i tak zobacz, patrzę. też nie ma takiego przycisku ładnego jak zazwyczaj, tylko taki gumowy, ale dzięki temu zabezpieczony. 11 sekund przyspiesza do setki, a zamyka klapę chyba jeszcze dłużej.
O, chyba że ten czas przyspieszenia do setki jest podawany razem z czasem zamykania klapy. Bo to wtedy minuta 11. Nowa walizka widzę u Ciebie. Się pojawiła. No ale zobacz, tutaj obniżyliśmy podłogę bagażnika i już nam pod roletę nie wejdzie. Trzeba to zrobić w ten sposób. O. Tę też musisz na płasko. Litrów 580, czyli o 30 więcej niż w czwartej generacji RAV4, natomiast taką pojemność masz niezależnie od tego, czy jedziesz samochodem z napędem na 4 koła, czy nie z napędem na 4 koła, czy hybrydą, czy benzyną. Jeszcze tu jest trochę miejsca. O, to tam na siłę wejdzie. Weź te małe tutaj. No, tak wiesz, myślałem, że złożysz tą roletę i się dopchniemy, ale... No nie, no Poczekaj, najpierw... poczekaj. No zostaw. Nie, no nie wejdzie. Chociaż... Jak nie wejdzie? Człowieku, man. O ja. A few months later. No nie wejdzie. Ale jak następuje demontaż maszyny rolującej, no to można tutaj trochę więcej podziałać. Zrób reorganizację. Tak. No ale 580 litrów i nie weszło nam to, wiesz, w taki sposób pod roletkę, no to nie za fajnie. No ale teraz powinno być troszkę lepiej. Tylko zamieńmy to miejscami, czyli tę dajmy tu. Bardzo to ograniczają te nadkola. Zobacz, jak one Tak, wnikają bardzo tutaj do wystają wnętrza, one wystają, więc jak tę walizkę położę tu, to na dobrą sprawę tutaj jeszcze powinienem móc włożyć na przykład, taką kabinóweczkę. Zobacz. Widziałeś? I tak jest lepiej. Proszę bardzo. To poczekaj. A nie, bo ta jest większa, czy nie? A weź teraz ją dopchnij tutaj, tu. Nie, wyciągnij. Wyciągam. Widzisz? I nie ogranicza wtedy. I jeszcze masz tutaj miejsce na plecaczek, Widać, że albo na grałeś w jeszcze Tetrisa. jedną. Słuchaj. Tak? To robisz. I tutaj jeszcze możesz sobie Jeszcze włożyć jedną, jakieś i tu jeszcze plecaczki, plecak. czy właśnie takie kabinóweczki. Pytanie, czy tu w tym miejscu nam się zamknie. Myślę, że Natomiast tak. patrzę, ona ma cyfrowe lusterko. Więc możesz sobie zapakować aż po sufit. Bo w wersji Executive, a taką tutaj mamy, już było cyfrowe lusterko. No, tu jest, widać je tak. Zobacz. Idealnie. Idealnie. Gdzie masz to oko? No, przyjrzyj się. Tu. A jest, rzeczywiście. Za wycieraczką i to jest fajne rozwiązanie, bo w momencie, kiedy pada, to Cały czas oczyszcza masz, jednocześnie tę kamerkę i masz bardzo dobry widok do tyłu. W porównaniu z RAV-ką czwartej generacji samochód zmalał. Jest krótszy, nieco wydłużono mu rozstaw osi, tam dosłownie o 2,5-3 cm. Natomiast jak na 4,60 m długości, to jest tutaj w cholerę miejsca. Po pierwsze, siedzę na tej kanapie bardzo wygodnie. Mam regulowane oparcie w niewielkim zakresie, bo w niewielkim, ale mogę sobie ją w dwóch różnych pozycjach ustawić, takiej bardziej pionowej albo bardziej pochylonej. My bagażnik sprawdzaliśmy przy tej bardziej pochylonej, wygodniejszej, jeżeli chodzi o dłuższe podróże. I zobacz, na idealnej wysokości oparcie. Dużo miejsca, ile mam nad głową. To rzadko w dużo. którym 10 samochodzie centymetrów? z tyłu ja tyle miejsca mam nad głową. Na kolana mnóstwo, na stopy od cholery, ale to nie jest efekt też tego, że ten fotel się nie obniża. Nie obniża. Nawet w najwyższej wersji Executive jest manualnie regulowany i jednocześnie nie ma w ogóle regulacji wysokości. Tak, ale przypuszczam, Czego nie rozumiem. że przez to też masz dużo miejsca, bo te fotele są dosyć cienkie, zobacz. Widzisz? Tak, Nie wąski są, jest tutaj nie są fotel. grube napakowane, mięsiste te fotele, tylko są takie cieniutkie, takie bardziej bym powiedział jakieś ala sportowe, nie? Executive miało tapicerkę skórzaną i ta tapicerka w świetnym stanie się po 180 000 zachowała. Z przodu również, i to za chwilę pokażemy, mamy dwa gniazda USB, ale klasyczne, a nie USB-C jeszcze wówczas. Nawiewy klimatyzacji, ale bez trzeciej strefy. Można tylko je sobie otworzyć albo zamknąć. Jeżeli chodzi o materiały na drzwiach, to nie robi to jakiegoś spektakularnego wrażenia, bo sporo jest tutaj plastiku albo lakierowanego na srebrno, albo takiego czarnego. Natomiast jakościowo naprawdę jest to świetny plastik, żadnych rys,
żadnych odbarwień, żadnych odprysków. Tu jest pod szybie akurat z bardzo przyjemnego materiału z przeszyciem zrobione, zobacz, miękkie i fajne, cały boczek miękki i fajny. Mówię, nawet ten plastik, który tutaj mamy, ogrzewane zydle były jeszcze w Executive z tyłu, tak, jest po prostu porządnej jakości, nie widać na nim najmniejszych śladów zużycia. Natomiast fotele tutaj z tyłu akurat, zobacz, tak jakby się te szwy delikatnie porozłaziły, bo gdzieś tam widać takie prześwitujące, widzisz, kropeczki od nitki Ale to już poprowadzonej wiesz, pod To spodem. też jedną rzecz zauważyłem na podłokietniku, ale to myślę, że przez to, że ktoś coś A, przewoził, podłokietnik. widziałeś takie... Ale posłuchaj, 175 000, zobacz, jest tak dobrze wylizane, że ja bym powiedział, że on ma 65 000. No ja jestem w szoku, jeżeli właśnie chodzi o stan wnętrza przede wszystkim. Plastików, skóry, najwięcej śladów zużycia widać na kierownicy. Podejrzewam, że jeździł ktoś z pierścionkami na paluchach, ponieważ ona nosi tutaj no tak. dużo śladów zużycia i po niej jest widać przebieg, a nawet nie tyle przebieg, co zużycie, ale to mówię, to może być kwestia tego, że ktoś cały czas miał na rękach pierścionki i gdzieś one Sygnety. uszkodziły. Natomiast to jest kwestia 500 zł i masz nową kierownicę z idealnie dobraną skórą. Za to, jak spojrzysz sobie, mówię, na wnętrze, na klamkę, na te wszystkie srebrzone elementy, gumowe, bo przecież tutaj klamka od wewnątrz jest gumowa, tu na plastiki, no I tutaj zobacz, na tym jeszcze- srebrnym delikatnie widać, a tutaj nic. No nic, a tu gdzie najczęściej trzymasz łokieć, nie? Tak, Nic nie zero jest w ogóle. wygniecienia, zero przetarć, nawet zobacz, ta ala skóra strukturę zachowała swoją, gdzie tu ciągle trzesz, przez 6 lat tutaj ktoś łokciem ciągle tarł Ty, i wygniatał. a może on nie ma fotel, 175, tylko go skręcili na 175? bo 75 to był podejrzany Nikt by przebieg. nie kupił go z takim przebiegiem, bo by stwierdzili, że przez 6 lat czy 5, Zobacz 6, fotel. Fotele skórzane po 180 000 mają zawsze już jakieś przetarcia, jakieś wygniecenia, spękania skóry. Zwłaszcza w Podobnie tym jak kolorze. środkowy podłokietnik. A tu wszystko jest w idealnym stanie. I ta pizzerka nie jest czarna, tak jak zwróciłeś uwagę, tylko jest jasna, połączona z szarą. Gdzie to najczęściej widać na takim kolorze, nie? Takie wszystkie zużycia, a tu... Jestem naprawdę w szoku. Albo ktoś zajebiście dbał o ten samochód, wylizywał go przy każdej nadarzającej się okazji, albo naprawdę Toyota zastosowała takie materiały, które z czasem kompletnie się nie starzeją. Poza kierownicą w ogóle bym powiedział, że to jest wnętrze auta, które ma kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, a na pewno nie prawie 180 mniej. 000. Stówkę mniej. Stówkę mniej, nie? No, najbidniej. No i niestety trzeba za to zapłacić. Plusem tego egzemplarza jest naprawdę niezłe wyposażenie, bo ten Executive miał na przykład nie tylko grzane zydle, ale też wentylowane. Jest no stary system multimedialny Toyoty jeszcze, więc to wszystko tak działa powoli, jest niewyględne, takie bardziej jak sprzed 15 nawet lat niż jak sprzed 5. No ale przynajmniej... Czasem się zawiesza. Tak, no zobacz jak wygląda nawigacja tutaj, nie? Natomiast na szczęście, jak kabel sobie wetkniesz w gniazdo i podłączysz telefon, to masz i Apple CarPlay i Android Auto. to chociaż tyle dobrze. Zdaje się to chociaż o tyle dobrze. No i tryby jazdy, patrz pan, Eco, Normal, Sport i jeszcze oprócz tego tryby jazdy terenowej, bo i na skały, i na piasek, i na brud, i na żużel, i na żwir, i na śnieg skały, nawet, strawy i ja tam nie asystent zjazd. No właśnie pytanie, czy ktokolwiek w ogóle RAV4 kiedyś używał w charakterze samochodu offroadowego i sobie włączał którykolwiek z tych trybów. Z błota to możesz na placu budowy ewentualnie nim sobie wyjechać, natomiast prześwit jest całkiem solidny, bo 20 cm, więc pod krawężnik podjedziesz. A co ja Ci No wyłączyłem? wyłączyłeś mi trakcję. Kontrolę trakcji, ale jakim cudem? A, bo widocznie wszedłem w jakiś tryb, Tak. ten terenowy, który delikatnie dezaktywuje kontrolę trakcji. Czekaj, muszę to... Ta półka tam chyba, ta plastikowa, nie? Ta... Nie, mam wrażenie, że to kręgi szyjne silnego. Albo ale... boczek, nie. No. Tak, tu z przodu jest ok, a tam z tyłu rzeczywiście z bagażnika dobiegają. Albo tablica rejestracyjna. Bardzo często, wiesz, ramka pod tablicą podkładka. i telepie, nie? I może to ona, bo... Ale powiem Ci, że ona jest dosyć sztywna, nie? Powiem Ci tak, ja jestem bardzo mile zaskoczony stanem tego wozu przy takim przebiegu.
Drugie zaskoczenie moje było takie, jak dowiadywałem się o części. I powiem Ci, naprawdę ten samochód zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Starzeje, ty jesteś, zestarzałeś się. Tak, mi się ostatnio Volvo zaczęło podobać. Kurde, coś się ze mną dzieje. Ja Cię nie mogę. No ale... Wiesz, czwórka z przodu Bo już, no. wiesz jakie jest pojęcie, o Jezu, 180 000 to już jest stary samochód, to już jest zużyte, a tutaj wsiadasz do tego auta, jedziesz nim i kompletnie nie czujesz tego przebiegu, Nie. ani tego wieku, w ogóle. Zobacz, to jest 5, bo odebrał go ktoś i zarejestrował w 2020 roku, to za chwilę 5 lat jazdy będzie, on tłukł tym samochodem prawie 40 000 rocznie, 35 to jest dużo, Czyli same trasy praktycznie musiał, znaczy no większość trasy musiał dziś robić, to nie? jest sporawo. Albo miał daleko do domu. Albo do pracy. Albo i do przedszkola, i do szkoły, i i do do sklepu. szkoły. Wszędzie miał I wszędzie daleko. miał Mieszka daleko. na takim wypiździewie, gdzie wszędzie ma daleko. 2 gniazda USB, takie zwykłe tutaj w podłokietniku. Podłokietnik obszerny, ale już brakuje wykładzinki tam na dole. Odkurzacz jakiś wciągnął. Tutaj w cup holderach widać, że rzeczywiście były użytkowane, ale nie w charakterze właściwym, czyli nie kubki ktoś tam wkładał, tylko klucze wrzucał. Tak, bo I to tu jak też, się nie? przyjrzysz, to widać tutaj po tych elementach plastikowych i tutaj dokładnie tylko na tej części, że tu często coś lądowało, tylko było tak wrzucane i gdzieś tam pojawiały się rysy. Natomiast zobacz, że to nie są czarne odpryski, tylko to są srebrne odpryski, więc to nie jest tylko polakierowany ten element, tylko on jest cały zrobiony ze srebrnego, moim zdaniem, plastiku. tak. Bo nie widać takich czarnych właśnie, tylko one są jasne i tak bardzo nie rzucają się w oczy. I dlatego pewnie kiedy te tutaj masz na boczkach, na rączkach to i dotykasz i jak się wyciera, to się nie wytrze lakier, tylko wyciera się po prostu plastik i jest dalej srebrny. Tak. Można oszukać system? Ha! Widzisz? No nie jest to finezyjne, nie jest to, no nie można powiedzieć o tym, że jest piękne, ale jest na pewno funkcjonalne, bo zobacz, wielkie pokrętła do obsługi klimatyzacji, ustawiania I fajne, bo są temperatury. manualne, czujesz jak Ci przeskakuje, tutaj Tak. coś się rusza, guziczki klikają, jak wciskasz, wszystko jest fajne. Nie ma tych ekranów, jak wiesz, no pewnie dojdzie tak, że te samochody, które dzisiaj mają tą haptykę, no będziemy je testować pewnie za kilka lat, myślę. No i ciekawe, jak to wtedy będzie I zobaczymy, działało, jak to nie? się będzie zachowywało. Zachowało z biegiem czasu i po Natomiast- takich przebiegach. Tak. Pytanie, czy te samochody dzisiejsze wytrzymają takie przebiegi, nie? No wytrzymają, pytanie w jakim stanie. Będziemy sprawdzać historię. Po wymianie trzeciego silnika auto je na sprzedaż. Nie bądź takim fatalistą. No, wiesz jak jest. Ale to jest kolejny samochód w tej kategorii, której często rozmawiamy, czyli samochód wiertarka. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, Nie, mówię skrzynia o CVT, o no. użytkowanie samochodu. To jest samochód, który po prostu kupujesz, bo potrzebujesz trochę większy, trochę wyższy, bo nie wiem, boli Cię kręgosłup i nie chcesz się pakować do samochodu normalnego, tylko potrzebujesz delikatnie wyższy samochód, czyli tak zwany SUV. Nie będziesz nim wjeżdżał w teren, tani w eksploatacji, nic się nie będzie działo, niezawodny i kupujesz Toyota RAV4. No, ale już przy niskich prędkościach słychać, że ona jest głośna. I to nawet nie chodzi Jest. o wycie silnika, tylko chodzi o hałasy z zawieszenia, szumy powietrza opływającego na dwozie. Ale to generalnie jest problem Toyoty. Generalnie to był od początku problem Toyota RAV4, choć chwalono się, że Executive jest i tak lepiej wyciszona niż zwykła. Natomiast no, sprawdzimy oczywiście, bo mamy sonometr, jak to będzie wyglądało przy prędkości 120 km na godzinę. Ja jako były właściciel RAV4, ale w wersji hybrydowej potwierdzam, że cicho nie było, ale nawet w takiej grupie cygan możesz ten samochód sobie wyciszyć. Trwa to 3 dni. Rozbierają boczki, od spodu pojawia się wyciszenie w bagażniku, w różnych elementach nadwozia i efekt jest spektakularny tego podobno. Dochodzi tam kilkadziesiąt kilogramów masy w samochodzie, kosztuje to około 7000 zł, ale efekty są podobno spektakularne. Jak ktoś jeździ po mieście, jak ktoś się kręci wokół komina, nie sądzę, żeby to było konieczne, to ale jak niepotrzebne. ktoś lata w trasy i ma wrażliwy słuch, to inwestowałbym. Ja A co, lubię, jak jest cicho oni w to aucie. robią matą, tak? Wygłuszającą? No Czy nie, jakąś kurwa, pianką? pianką montażową. No nie, bo... Taką do okien. Ale Wiem, poczekaj, wiem. nie, no bo są na przykład nadkola jak ściągają, to są na przykład takie specjalne Natryskowe takie pianki. natryskowe wygłuszenia. Nie No, wiem, dlatego czy chciałbym mieć pytam, takie nie? wygłuszenie w samochodzie, żeby ono na stałe było związane z całym autem, bo jak przyjdzie ci coś w tym nadkolu zrobić, to tej pianki tak łatwo nie ściągniesz. No nie, bo Wolałbym- to pokrywasz jakby
nadwozie tym, tak? I dopiero zakładasz nadkole, jakby ono się nie przykleja do tego. To ja rozumiem, że Tylko tak, po prostu no, ale mówię przy naprawie blacharsko-lakierniczej, wtedy jest jakiś... o tym No, właśnie to, mówię. no, O tym tak, właśnie tak. mówię. Ja wiem, że tego nie pryskasz w nadkolu, no tak to bym se sam to zrobił, wiesz? Tak. Poszedł do Obi, kupił piankę montażową i tyle by mnie widzieli. O, i to jest to cyfrowe lustereczko, zobacz jak ładnie A bardzo widać. fajne. Widzisz? I widzisz, i teraz to jest bardzo fajna sprawa, bo jak mamy zapakowany bagażnik full, no to się bardzo fajnie sprawdza. Nie ma tutaj JBL-a i nie ma szklanego dachu. To są jedyne dodatki, jakie można było sobie do Executive'a dobrać. Przeszkadza mi ten brak regulacji wysokości fotela pasażera. Niby do dachu jeszcze masz mam jeszcze sporo miejsca. miejsca. No ty to masz tyle, że w kapeluszu mógłbyś No jechać. ale kochany, Jak między mną, prawdziwy Toyociarz. między mną a tobą jest 15 cm różnicy w wzroście. Nie wiem, nie byliśmy razem przy pisuarze, więc nie jestem w stanie tego określić i stwierdzić. Natomiast mówię, no wolałbym siedzieć tutaj trochę niżej. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o układ kierowniczy i zawieszenie, to jest przyzwoicie jak na wysokiego SUV-a. Wiesz co, no nie jest jakieś takie... Nie gibocze się. Nie gibocze, nie rzuca tym samochodem, jest takie takie Normalne. Normalne, nie mam się do czego przyczepić. Nie ma nad czym się rozwodzić. Natomiast masz miewał tego. ten samochód pewne problemy, może nie tyle techniczne, co na przykład z czasami wieszającymi się multimediami. Czasami potrafi się kamera cofania zawiesić, a on, jeżeli dobrze pamiętam, to ma system kamer 360 stopni, bo jest ich tutaj kilka. Nie są one spektakularnej jakości też. Dodatkowo asystent znaków drogowych nie zawsze pokazuje obowiązującą prędkość. Potrafi błędne wskazania pokazywać, trzeba na to uważać. I trochę takich właśnie elementów, nawet nie tyle irytujących i takich, których nie należy jak traktować jako wady, natomiast pewne niedoskonałości, tak bym powiedział. Użytkowe. No nuda, panie. No, Nuda, no. ale Taki to ja- wiesz, samochód, no tak jak powiedziałem. Typowy samochód do przemieszczania się. punktu A Tylko do żebyś mnie nie punktu zasypiał. B. No nie, no właśnie tak mnie Żebyś mnie nie trochę- zasypiał. Co to się stanęło? A słuchaj, mój asystent mnie poinformował, że przekroczyłem linię osi. Asystenta mówi się konsjerża Konsjerża. prywatnego. Prywatny konsjerż. Za jedyne 19,90 razem z kontem w banku. I to jest maks, jaki on siebie daje? Nie, ja delikatnie przyspieszam, żeby utrzymać odległość między tym... Delikatnie, tym ale powiem Ci, silnik wszedł Ale- na takie obroty, że spodziewałem się wbicia w fotel. Ja delikatnie musnąłem pedał gazu. To było takie... Wiesz, nie mam możliwości przyspieszyć, a widzę, że ten Ja przede mną... patrząc na dane fabryczne, to bym, powiem Ci, brał się za wyprzedzanie tira, jak tamto auto nadjeżdżające z naprzeciwka jest jeszcze w innym województwie. Coś w tym stylu. No, wjeżdżamy na ekspresówkę, nareszcie zacznie się coś dziać, głównie słuchowo. Dej mu teraz. Trzymaj się. Czym się? O ku! Ej, ale on imituje zmianę przełożeń. Imitował, chciałem powiedzieć. Co? Człowieku! I udar chodzi już i ty nie możesz się przebić przez ten mur i tam sąsiad już wali do... Sąsiad wali do drzwi, a ty... Pobudka o 6 rano, kurwa, w niedzielę. Hybrydy robią to jakoś ciszej, powiem Ci, ale tu miałem wrażenie, że ten silnik za chwilę nam wyskoczy na kolana, ja pitole. Dramatu nie ma. Spodziewałem się wyników grubo powyżej 70, a zobacz. No nie zwalniaj. Nie, żeby tu... Przy 120 teraz jedziesz 110. Przy 120 to było takich 68, czasami 67 z kawałeczkiem. Jak to nazywamy? Średnia krajowa. Tak. Gorzej zaczyna się robić w okolicach 140-150, jak dochodzą Ci szumy powietrza opływającego na dwozie. Tak jak jedziesz, to silnika w ogóle nie słychać, ani układu wydechowego. Najbardziej opony na tej betonowej nawierzchni, ale nie ma dramatu, można normalnie rozmawiać.
Nie, no bo tak mówię, że on jest tak, wiesz, tak niewyciszony, taki głośny. No spodziewałem się trochę, chyba że mówisz o tym przyspieszaniu. Nie, no to... Najlepsze jest to, że ja naprawdę ten pedał gazu delikatnie wciskam i on dopiero teraz Co? zareagował, wiesz? Co znaczy zareagował? No bo ja go wciskałem delikatnie i on w ogóle żadnej reakcji nie było, dopiero mocniejsze wciśnięcie dopiero przyspieszył. I mamy zjeżdżamy, silny wiatr mamy też, nie? Tak, ale w bok, w Ja tyłek, no, w przód. czuję, w boczne, czuję po tym. No to boczny nie powinien wpływać na zużycie paliwa, a mamy 9,2 litra, co jest dosyć sporym wynikiem. No w hybrydzie byśmy spokojnie mieli te 2 litry mniej, no ale to jest wolno ssący silnik, więc efekt jest taki, a nie inny, 9,2 litra. No mogłoby być lepiej. Jak zimny odpalimy i pojedziemy w miasto, to nawet 13-12 litrów. No tak 11-10 latem. Średnio trzeba przyjąć, że to będzie około 10 litrów. No silnik benzynowy, bez żadnego wsparcia hybrydowego. No to dużo. Dużo, bo taką dyszkę to palą hot hatche, nie? Spora, no ale też Które- hot-hatche są niskie i dużo Niskie, mniejsze. tak, Tutaj ale- jednak masz ale kawał też są auta, jakieś- szczególnie też są jeżeli jakieś chodzi o emocje, wnętrze. nie? Samochód dla spokojnych kierowców i absolutnie wszystko na to wskazuje. To na to wskazuje, osiągi na to wskazują i zużycie paliwa też na to wskazuje. Jeździć delikatnie, nie spieszyć się, wówczas to spalanie będzie sensowne w miarę. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze bardziej chciałby oszczędzać, no to musi celować w hybrydę, ale hybryda w zakupie będzie sporo droższa, bo te samochody cieszą się mega popularnością. Ta cena za to auto, 110 tysięcy złotych, wcale nie jest wygórowana na tle tego, co oferuje rynek. No nie, i jeszcze patrząc cenę do jakby wnętrza i zużycie tego pojazdu, no jakby dziwi mnie to, że on jeszcze jest do sprzedania. Ile tam było? Z 11 sekund? 11 sekund ze skrzynią CVT, bo generalnie ten silnik dwulitrowy występował w 4 odmianach. Z napędem naprzód i manualną skrzynią, z napędem naprzód i skrzynią CVT, z napędem na 4 koła z manualną skrzynią i z napędem na 4 koła i skrzynią CVT. Se wyobrażasz to? Gotów? Ja tak. To rób Pan procedurę startu. Sześćdziesiąt, 80, 90, 100. Ty już! Co on Gdzie? tutaj- Co Czy on zmienia wirtualnie Ja na drugi nie wiem, bieg? co on a potem- robi. To on tak wyje i przeciąga jakby ten bieg. Ale jest lepiej niż fabryka dała. Auto ma 180 tysięcy kilometrów przebiegu, 6 lat i zrobiło setkę z 3 chłopami na I z pokładzie. połową prawie zbiornika. W 10,3 sekundy. Wersja, która jest najbogatsza, więc ma i wentylowane fotele i ma trochę dodatkowych Ocie. gratów. 10,3. A teraz na powrocie zrobisz 10,2. Tylko się postaraj. Jak średnica zawracania? O, gitarka. No i zobacz. No to nieźle. Naraz. O. Na raz. Naraz. Na dwa. Poczekaj, gdzieś się już rozpędzasz. ja zawsze koło tego drzewka sobie Tak, ja tutaj, też. Też robisz to dlatego, że jest delikatnie z górki? Mhm. To stój. Dobra. Gotowy? 3, 2, 1, go! Oj, Ten początek taki ma. tak, zawahanie. I tu zmienił wirtualny bieg, a potem I powyżej Już, stówki, dobra, koniec. zobacz co powyżej setki się dzieje. On jakby... 10,65, ale cały czas poniżej czasu, który podaje producent w aucie, które ma 180 tysięcy prawie przebiegu. A to powinno być gorzej. Ja mam wrażenie, że ona po raz pierwszy, że my ją dotarliśmy w ogóle. Wcześniej nikt nią nie próbował zrobić 0-100 w czasie fabrycznym. Jesteśmy kurwa w wcale Czechii. bym się nie zdziwił. Naprawdę. Może włączyć ci kontrolę trakcji, bo on jednak ma tyle mocy i momentu, że na suchej nawierzchni przy tej skrzyni CVT to 208 Nm może cię wyprowadzić w pole, co? Boisz się I troszkę? tryb eko. Ty. Teraz jest jakoś głośniej, pod wiatr jedziemy. Bo może się wiatr zmienił. No dawaj, jest 120.
Nie, 68 ciągle, czyli przyzwoity poziom, ale subiektywnie zobacz jak tu Subiektywnie, wieje, nie? W tych słupkach aż strasznie wieje wiatrem. No i co? Możesz powiedzieć o No i- Toyocie no i co ci mogę RAV4 powiedzieć? 6-letniej z grupy Cygan programu Gdybym brał pewne używane. pod uwagę konkurencję, przykładowo Volkswagena Tiguana, bo to podobny segment, czy brałbym BMW X3, tak? To będzie podobny segment, czy Audi, No, czy ale nie też wiem. klasa premium, no, ale my nie No, mamy Renault, no. Koleosy, mamy jakieś tam, No, wiesz, dobra. Peugeoty No ale Volkswagen 5008. nie jest klasą premium. No nie. No nie, więc porównując do Volkswagena, słuchaj, no na pewno ten samochód mnie kupił jakością materiałów, które po tych 170 tysiącach, no naprawdę ten samochód nie jest zniszczony w środku. A druga rzecz, która tutaj mnie przekonuje, to koszty eksploatacji. No w Volkswagenie mielibyśmy dużo większe koszty eksploatacji. W Volkswagenie byśmy na pewno się martwili o to, że ten silnik przy 170 tysiącach już będzie miał jakieś swoje usterki, jakieś awarie. I koszty eksploatacyjne są dużo większe, nie? No bo tam klocki, tarcze i eksploatacyjne rzeczy troszeczkę więcej kosztują. No Natomiast, nawet nie troszeczkę. no myślę, że drugie tyle, jeżeli chodzi o zawieszenie i o hamulce. Jeżeli chodzi o filtry, oleje, to raczej Podobnie. to podobnie. No natomiast no, ten samochód nie ma emocji, no tutaj jakby nic się nie dzieje i jeżeli miałbym samochód, chciałbym kupić samochód, którym jakby nie będę się ekscytował, byłoby to Toyota RAV4, no. Tak. To auto, powiedziałeś clue, jeżeli chodzi o ten samochód. Ten samochód nie budzi żadnych emocji. Ani jak stoi i na niego patrzysz, ani jak nim jedziesz, ani jak przyspieszasz, ale nie budzi też żadnych emocji negatywnych pod tytułem, jak musisz pojechać do serwisu, jeżeli chodzi o naprawy, jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne. Więc nie ma tu też, nie ma tutaj pozytywnych emocji. To nie jest samochód, który powiesz, jak ktoś się zapyta, a ty czym jeździsz? Ja to mam Toyota RAV4. Nie, ty powiesz tak, ja mam Toyota RAV4. No, RAV-ka. Ale to oznacza, że po prostu nie masz problemów. Kupujesz samochód, który ma 6 lat prawie, 180 tysięcy kilometrów przebiegu i ten samochód nie wymaga od Ciebie żadnych inwestycji. I ciągle we wnętrzu, dzięki takim materiałom, wygląda naprawdę dobrze. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jak mówimy o samochodzie, że ma 180-200 tysięcy złotych, to sobie wyobrażamy już starego rumpla z poprzecieraną tapicerką, zniszczonego w środku, mało zadbanego, który wymaga już inwestycji tam pod maską, który wymaga inwestycji, nie wiem, w hamulce, w amortyzatory, w zrobienie silnika, w rozrządy, skrzynie A to biegów, są oleje. koszty. A to są koszty i tak samo jeżeli chodzi o wnętrze. A tutaj kupujesz auto używane, wsiadasz, jedziesz, całą resztę masz głęboko w pompce i dlatego za RAV4 ich dotychczasowi właściciele, jakie sprzedają, nadal sobie solidnie życzą i dlatego ten samochód tak trzyma wartość. Nie jest to auto definitywnie dla mnie, bo ja lubię w samochodzie jednak trochę więcej emocji, ale nie wynikających z tego hałasu przy przyspieszaniu. Natomiast jest grupa klientów, którzy chcą z auta niezawodnego, pewnego, wsiadać, tankować, jeździć, tankować, I to jeździć, cały czas jest tankować, dosyć duża grupa jeździć. tych ludzi. I to jest dokładnie takie auto. Tankujesz, jeździsz, a resztę masz w pompce. Nawet to, że wyje.